Witam Was serdecznie w 29. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, który nagrywamy w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Solutio Medica. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Stokłosa, malarz i absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Łukasz pochodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej, ale od lat jest związany z Krakowem, gdzie mieszka i gdzie pracuje. Jego prace znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych, m.in. Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie i Muzeum Mocak także w Krakowie. Praktyka Łukasza koncentruje się wokół malarstwa, które traktuje obraz jako konstrukcję pamięci i wyobraźni. Artysta pracuje z motywami wnętrz, przedmiotów muzealnych, pejzażu i portretu, często sięgając po obrazy zapośredniczone, filmowe i kulturowe. W naszej rozmowie dzisiaj przyjrzymy się procesowi twórczemu, relacji malarstwa z fotografią i z filmem, roli natury i muzeum w obrazach Łukasza oraz temu, jak poprzez malarstwo konstruowana jest pamięć i iluzja. Łukaszu, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie do Dziękuję rozmowy. za zaproszenie. Pomyślałam sobie, że zaczniemy od pytania o Twój sposób patrzenia. Gdzie znajdujesz te obrazy, przedstawienia, które potem malujesz? I jak w ogóle dochodzi do tej decyzji, że rozpoznajesz ten moment, że on jest warty utrwalenia na obrazie? Ten proces jest w sumie dość skomplikowany i jakby jedne rzeczy wpływają na drugie. Często to jest tak, że na przykład trafiam na jakiś film, który mnie ujmuje, czy okazuje się być szalenie inspirujący i od niego na przykład wszystko się zaczyna, czyli zaczyna się podróż, zaczyna się poszukiwanie kolejnych motywów, o których chcę opowiedzieć w związku z tym tematem, który właśnie na przykład w filmie znalazłem. To są też poszukiwania, które są inspirowane historią, to są poszukiwania, które są inspirowane tym, że trafiam na jakiś obiekt w muzeum, który okazuje się taką prustowską Magdalenką, że jakby widzę jakiś przedmiot i od niego zaczynają jakby pączkować kolejne historie, które zachęcają mnie, czy zmuszają czasem nawet do tego, żeby szukać kolejnych elementów do opowieści, którą chcę namalować. A czy są jakieś takie konkretne typy muzeów, które lubisz odwiedzać, które Cię tak najbardziej inspirują? Myślę, że to się zmienia, ale ostatnio to na pewno są muzea, w których pokazywane jest rzemiosło. I jakby ta sytuacja zamknięcia tych obiektów, tych historycznych obiektów o bardzo konkretnej funkcji kiedyś w gablotach, teraz prawda, mamy te szkatuły, szklane szkatuły, w których one są teraz umieszczone, nie mają funkcji, mają funkcję tylko taką, że są pięknymi obiektami, na które patrzymy. I chyba aktualnie to jest ten kierunek, który bardzo często wybieram. No i oczywiście to, co bardzo często u mnie się pojawia, czyli pałace czy rezydencje, które dzisiaj są udostępnione dla publiczności i są muzeami, więc na pewno te bardzo scenograficzne często też sytuacje mnie bardzo interesują i najczęściej wybieram te kierunki, jeżeli chodzi o muzea i oczywiście muzea prezentujące malarstwo, najczęściej historyczne. W sensie historyczne, bo raczej mam tu na myśli malarstwo Nowożytne? Starych mistrzów, no może tak to ujmijmy. Ale generalnie jakby bardzo dużo oglądam i też oczywiście współczesnych rzeczy i tak, ta lista miejsc, które odwiedziłem, jest już chyba jakaś bardzo, bardzo długa. A Twoje malarstwo często wychodzi od fotografii. Jakbyś w ogóle opowiedział, jaką rolę fotografia odgrywa w ogóle w całym Twoim procesie twórczym? Dla mnie to jest forma szkicownika i notatnika jednocześnie. To są po prostu dokumentacje, które robię i te dokumentacje miejsc, które odwiedzam i przedmiotów, które odwiedzam, to chyba jest właśnie
Dobre określenie, bo odwiedzam te przedmioty. No właśnie, to jest rodzaj szkicownika, zapisu tego, co zobaczyłem, notatnika, który później służy mi jako baza do robienia obrazów, ale też wystaw, bo jakby to moje archiwum fotograficzne tych dokumentacji jest na tyle obszerne już, że mogę na nim już pracować. To znaczy nie muszę na przykład wybierać się w jakąś konkretną podróż w poszukiwaniu, bo wiem, że mam przygotowane notatki do tematów, którymi się chcę aktualnie zająć. A zakładasz, że wracasz do tych miejsc, które fotografujesz, czy jesteś tam tylko raz i stąd ta potrzeba uchwycenia tego momentu? Wracam i często wracam, ale to też daje mi możliwość zobaczenia, jak te miejsca się zmieniają i złapania tego, jak te miejsca się zmieniają. Tego, że na przykład coś zostało przestawione w aranżacji wnętrza, albo zostały otwarte kolejne pomieszczenia, albo część jest zamknięta, albo coś jest właśnie w konserwacji, coś wraca z konserwacji i te rzeczy rzeczywiście pokazują ten już długoletnia praktyka dokumentacji właśnie pokazuje też te zmiany i to też jest bardzo interesujące. No właśnie, bo mówisz o tym takim uchwytywaniu tych zmian w opowieści takiej stricte muzealnej. I jak z perspektywy twojego malarstwa ty przyglądasz się przeszłości, na pewno jej nie odtwarzasz, ty ją raczej konstruujesz. I jak przebiega ten proces, kiedy zastanawiasz się, co z tego obrazu powinno być zachowane, a co na tym twoim obrazie już wymazane? Na pewno to jest proces bardzo intuicyjny. I chyba to wydarza się w trakcie malowania, tak myślę, bo też bardzo trudno uchwycić ten moment i bardzo trudno go opisać, że co tam właściwie się dzieje. Właśnie trudno, jakby tym zapisem tego jest obraz i często właśnie nie pamięta się o tym, jak ten obraz powstał. Przynajmniej tak podświadomie tak się pracuje? Tak, pracuję podświadomie, ale też no oczywiście jakby planując kompozycję obrazu wiem, na czym chcę się skupić i wiem, które elementy zarejestrowanego fotograficznie widoku będą tymi, na których będę się skupiał, ale obraz często jakby nie współpracuje i prowadzi w zupełnie innych kierunkach, co jest jakby też absolutnie interesujące w samym procesie. Rozumiem, twórczym. że tego słuchasz. Tak, bardzo tak słucham i myślę, że też dlatego nie robię szkiców i rysunków przygotowawczych, tylko maluję bardzo spontanicznie, bo wtedy rzeczywiście jestem w stanie bardzo dynamicznie reagować na to, jak obraz się układa. Zresztą też jest niesamowite w malarstwie, że zmiana jednego punktu na obrazie powoduje na przykład to, że kompozycja się zmienia. Czyli jedna mała biała kropeczka w lewym górnym rogu powoduje, że kompozycja obrazu jest zupełnie inna. Więc dlatego też to reagowanie na to, co się dzieje na płótnie, jak obraz się zmienia i powstaje, jest bardzo ważne. Ja w tym wstępnie wymieniłam takich kilka zasadniczych tematów. Pejzaże, portrety, przedmioty, wnętrza. Jak ty do tego podchodzisz? Zadam takie tendencyjne pytanie. To znaczy, czy pracujesz cyklami, danymi tematami? Jak traktujesz tę ewolucję w obrębie swojej twórczości? Nie dzielę tego na cykle bardzo takie odseparowane od siebie. Są rzeczywiście, jest kilka ścieżek, którymi się poruszam. Chyba tak bym to mógł określić. Czyli właśnie jest ten motyw portretów, które nie są portretami, właśnie tych zapisów wnętrz, tych inspiracji filmowych, ale to wszystko gdzieś w pewnym punkcie się łączy, bo jakby to jest nadal próba opowieści, próba opowiedzenia tej jednej historii i to jest takie trochę kolażowe sklejanie jej z elementów, które jakby często nie przystają do siebie, ale w pewnym momencie się łączą, więc nie dzieliłbym tego na cykle. Na pewno takim czymś, co wyodrębnia jakieś grupy, jest powstawanie wystawy. Po prostu wystawa to w jakimś sensie zamyka w opisanej grupie. Bo wtedy mamy tytuł, to też jakby ta historia wtedy jakoś się opowiada. Porządkuje dokładnie tak.
I to są właściwie taki niekończący się cykl, który kiedyś zacząłem i on nadal trwa, nadal się rozwija, nadal się zmienia i ewoluuje, bo chyba tak, ewolucja to też jest coś, co tutaj o tym moim procesie można byłoby powiedzieć, że to nie ma rewolucyjnych jakichś zmian, tylko właśnie taki ewolucyjny proces. A jakbyśmy porozmawiali trochę o samej technice powstawania prac, bo ja bym mogła określić Twoje malarstwo jako takie wyciszone formalnie. Jakbyś mógł powiedzieć, jaką rolę gra światło, zamglenie, to takie rozmycie w Twoich obrazach, czym to jest dla Ciebie? To mi służy do komponowania obrazu po prostu. Bo rzeczywiście, tak jak wcześniej mówiłem o tym, że jedna mała kropka może zmienić kompozycję obrazu, to właśnie o to chodzi, że jakby ten rozświetlony punkt w obrębie tego formatu, który wybrałem, jakby ustawia kompozycję, więc jakby jest tym punktem, na którym się skupiasz, tak? Że to też prowadzi oko widza, to też porządkuje, który element obrazu widzimy najpierw, więc zresztą to właśnie to też oglądanie obrazu też jest dynamiczne, więc po to właśnie mi są te zamglenia i te rozświetlenia i to ustawianie kontrastu, więc to służy kompozycji. Służy też na pewno budowaniu atmosfery, ale to jest raczej... Ale nad tym się chyba nie zastanawiam jakoś bardzo mocno. To właśnie wracamy do intuicji. To jest to, co się dzieje na poziomie właśnie gdzieś podświadomym chyba, tak bym to mógł powiedzieć. No bo ta atmosfera też jest bardzo spójna w Twoich pracach. Może właśnie przez to, że jakby te zabiegi formalne są gdzieś kontynuowane i ewoluują, tak jak mówisz. Tak. To znaczy, no na pewno jeśli porównamy sobie moje prace sprzed 15 lat z tymi, które robię teraz, to rzeczywiście możemy tę ewolucję jakoś zauważyć. Ale tak, to znaczy właśnie jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że że powinienem doceniać intuicję i to jakby zdać sobie sprawę z tego, że jakby nie wszystko jest, co robię, jest możliwe do przeanalizowania i nazwania wprost, że to się dzieje gdzieś pomiędzy gestami i jest bardzo nieuchwytne i to jest chyba też ta magia malarstwa. A jakbyś spróbował opowiedzieć o samym Twoim trybie pracy. Kiedy pracujesz? Rano, popołudniami, wieczorami? Czy to jest w ogóle taka praca regularna, czy raczej napadowa, czy właśnie w związku z daną wystawą? Czy to Cię motywuje, popycha do działania? Więc sprawa jest dość prosta. Pracuję raczej w nocy. Właściwie wyłącznie w nocy. Zdarzają się oczywiście momenty, kiedy są odstępstwa jakieś, ale to tak, to jest praca nocna. I pracuję dość regularnie. Gdybym to miał tak określić, to tak. To jest regularna praca. Oczywiście jest determinowana często właśnie wystawami czy jakimiś innymi zobowiązaniami, więc oczywiście tutaj jakby intensywność tej pracy się zmienia, ale to jest regularne i nie mam dłuższych przerw w malowaniu. Też nie miałem takiej potrzeby nigdy, żeby robić sobie dłuższe przerwy. Także czułeś się zmęczony malowaniem? Właśnie nigdy nie miałem czegoś takiego. I myślę, że też to działa tak, że jeżeli jestem zmęczony czymś, jakimś motywem, to po prostu sobie przeskakuję na inny i zajmuję się jakimś innym tematem. Oczywiście to jest, wiadomo, wszystko w obrębie tego, czym się zajmuję, ale zauważyłem, że te tematy, które poruszam, dają tak przeróżne możliwości, że rzeczywiście tu nie ma miejsca na to, żeby się znudzić. A masz tak, że pracujesz nad 2 obrazami albo większością obrazów jednocześnie? Raczej nie. Zaczynam i kończę jeden obraz. Nie pracuję nad wieloma obrazami na raz. Znudzić się możesz dopiero jak skończysz obraz. Tak. Dokładnie.
Zresztą no, jakby preferuję też małe formaty, więc to tutaj nie ma takiego problemu, że muszę no właśnie pracować nad kilkoma naraz. Oczywiście duże formaty są odstępstwem od reguły, bo tutaj rzeczywiście czasem pracuję nad obrazem kilka miesięcy. Jeżeli to już są te rzeczywiście większe formaty, to tak. O nie się będę pytać za chwilę, a chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiali trochę o tym, co ja określiłam właśnie jako przedmioty muzealne, czyli takie przedmioty, które stają się głównymi bohaterami Twoich prac. To może być tron, to może być miska, to może być zbroja, to może być płaszcz. Tutaj pewnie mogłabym dosyć długo wymieniać. I co tak naprawdę interesuje Cię, fascynuje Cię w tych zatrzymanych gdzieś formach muzealnych, no, które poprzez to, że się znajdują w tym obrazie, nabierają całkiem innego znaczenia? Na pewno interesują mnie historie, które się za nimi kryją. Czyli, że to jest jakby właśnie jakby ta konkretna waza, ten konkretny płaszcz, że on do kogoś należał, że to jest że dotykasz tego przedmiotu i oczywiście nie fizycznie, że dotykasz tego przedmiotu i nagle otwiera się przed tobą jakiś zupełnie obcy świat i bardzo też skomplikowany i rozbudowany, albo czasem otwiera się jakaś tajemnica, bo nie wiadomo co to jest, do czego służyło i skąd się wzięło. Więc na pewno to jakiś detektywistyczny też zmysł we mnie się budzi. Ale też funkcjonowanie tych obiektów dzisiaj, czyli to, że właśnie to, o czym wcześniej wspomniałem, że to mamy te jakoś wyabstrahowane obiekty, które są zamknięte w gablotach, opisane, kuratorowane, że jakby jest cała bibliografia do nich przypisana, ale one już nie mają tej funkcji, którą miały kiedyś, że są takimi właśnie obiektami estetycznymi do podziwiania. I chyba to, co mnie w tym interesuje, to właśnie ten punkt styku, że jakby że to jest jakaś sytuacja graniczna dla mnie. Nie? Że ten obiekt jest, ale nie ma już tego, co ze sobą niósł. I że jakby patrząc na niego, jak widzimy to spotkanie tych dwóch światów. I jakoś mnie to z jakiegoś powodu fascynuje i bardzo przyciąga i chyba zawsze tak było. A jak mówimy właśnie o tym świecie muzealnym, no bo te obiekty muzealne przede wszystkim malujesz, to mnie też ciekawi, czy jakby to, że przedstawiasz te dane obiekty właśnie historyczne, to w ogóle interesuje Cię, w jaki sposób muzea pracują z obiektami, w jaki sposób opowiadają te historie, czy starają się nam tę funkcję użytkową przekazać poprzez opowieści, poprzez teksty, nagrania? Tak, no, oczywiście jakby to też to mnie również bardzo interesuje, to, że właśnie mogę obserwować, jak te obiekty funkcjonują i jak są na przykład opisywane, czyli to jest też jak są kuratorowane, bo to jest też władza nad historią i nad opowieścią o tych. Więc jest to oczywiście też bardzo polityczne w związku z tym, czy jak opowiadamy o danym przedmiocie, no nie, do czego on służył, czy które elementy jego historii zatajamy, a które podkreślamy. Więc jest to oczywiście bardzo interesujące i to jest też kolejny powód, dla którego na te przedmioty zwracam uwagę i dlaczego one są też mi przydatne do budowania moich historii, czy historii, które opowiadam, na przykład komponując wystawę, że jakby wtedy sobie no właśnie, jakby ustawiam i komponuję elementy, z których chcę zbudować historię, a to jak one są opowiadane jest bardzo istotne i to jak kultura i jak popkultura, jak właśnie nauki historyczne czy historia sztuki widzi te przedmioty, jak je opisuje, to jest tak, to jest to coś, co bardzo mi się przydaje do budowania historii. Bo powiedzieliśmy o przedmiotach muzealnych, trochę o wnętrzach, to może teraz o tym trzecim temacie, który jest niezwykle ciekawy, bo wydaje mi się, że nietypowy bardzo we współczesnym malarstwie, to znaczy przedstawienia natury, pejzażu, gdzie natura nie jest tłem,
dla przedstawień, które malujesz, tylko staje się głównym bohaterem obrazu. Jak myślisz, że to zmienia sens tego przedstawienia, kiedy odnosisz się do samej natury? One są w jakimś sensie bardzo bliskie tym sytuacjom wnętrz i obiektów historycznych, bo po prostu są parkami historycznymi, pałacami i przypałacowymi ogrodami, więc znowu mamy sytuację kuratorowania, opiekowania się i tego, że ta natura jest, czyli czy zostaje podjęta próba kontroli nad tą naturą, ale z perspektywy naszej, z perspektywy osoby, która trafia do tego miejsca, to niekoniecznie jest widoczne, bo niekoniecznie czujemy, że za tym, że te drzewa mają taką formę, stoi armia osób, które zajmują się tym ogrodem i Najczęściej podziwiamy po prostu piękno efekt, tego miejsca. Tak. I znowu, ta sytuacja z natury jest o tyle szczególna, że jakby tutaj ta walka nigdy się nie kończy. To znaczy natura nie poddaje się i to jest w jakimś sensie... W tej ingerencji człowieka. Tak, że w jakimś sensie jest to szalenie inspirujące, że ten proces jest właściwie nie do zatrzymania i że to cały czas, ta relacja cały czas jest. Właśnie osoby, która przycina te żywopłoty i tego żywopłotu, który cały czas rośnie i nie poddaje się temu mimo wszystko. I ja tymi obrazami próbuję jakoś to złapać, które oczywiście też są w konwencji często klasycznego pejzażu. No jakby też to dla mnie jest ważne, że one wizualnie przypominają to, co moglibyśmy na przykład u Poussena zobaczyć, prawda? Te kompozycje bez figur, ale z te drzewa i też są dla mnie inspirujące, jak to stare malarstwo temat pokazywało. A czy w kontekście pejzażu to, że nie pojawia się tam człowiek, to znaczy pojawia się poprzez, powiedzmy sobie, jego wpływ, rękę, kontrolę, to o czym powiedziałeś, jest gdzieś dla Ciebie ważne, że same postaci się już jakby nie pojawiają na tych obrazach? To jest świadoma decyzja? Ujęłaś to idealnie właściwie, bo właśnie chyba dokładnie o to chodzi, że to jakby ten gest, ten człowiek pojawia się w geście, który wykonał, czyli jakby w tym śladzie, który pozostawił. I to właściwie chyba można byłoby odnieść do wszystkich moich obrazów właśnie, że możemy powiedzieć, że tam nie ma człowieka, ale właśnie ten człowiek jest, bo on to zrobił. Jakby to ustawił, nie wiem, właśnie ten zegar na tym kominku, to ten ktoś to zrobił. Ktoś musiał ten gest wykonać. No i nawet właśnie w tej sytuacji, w sytuacji tych ustawionych ogrodów, ustawionej natury też mamy człowieka, który to kontroluje. Czyli to jest chyba cały czas jakaś sytuacja spotkania człowieka z czymś nieludzki. Już wspomniałeś, że na pewno dużą inspiracją są dla Ciebie filmy, seriale, kultura popularna. I ja bym Cię chciała zapytać o te filmy. Oczywiście, co oglądasz, dlaczego oglądasz, czy do tych filmów wracasz? No i na jakiej zasadzie oczywiście wybierasz konkretne kadry, najczęściej są to portrety, do swoich obrazów. Kiedyś oglądałem bardzo dużo. Ostatnio jestem wybiórczy. Bardzo często wracam do filmów i takim, nie wiem, na przykład reżyserem, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie, to bardzo, bardzo dawno temu już, był Visconti. I on chyba w liceum pierwszy raz obejrzałem jego filmy. I to był chyba jeden z takich kierunkujących mnie reżyserów, że jakby pokazał mi coś, co jakby bardzo zaczęło rezonować z tym, co znajdowałem w sobie i co czułem. Tak, dokładnie. Reżyser tak formujący. Więc są to najczęściej filmy historyczne, bo to mnie interesuje bardzo, czyli to, jak kultura i popkultura opowiadają o przeszłości. Kostiumowe? Kostiumowe, tak. Dlatego, że
jakby jednak mam mocne poczucie, że jakby to, jak opowiadamy o historii i w ogóle historia ma bardzo duży wpływ na to, jacy jesteśmy dzisiaj i jak myślimy o nas. Więc to patrzenie na to, jak to jest opowiadane, jest jakby bardzo istotne dla mnie. Tak, na przykład takim filmem, który ostatnio obejrzałem, było Lśnienie. I to jest jeden z takich przykładów filmów, które zostawiłem sobie na później. To znaczy, oczywiście jakby zawsze wiedziałem o tym, że jest taki film i że jest istotny i że trzeba, jakby, że to jest coś, co może być dla mnie ważne i może mieć na mnie wpływ, ale celowo go nie oglądałem. Nie obejrzałem go ostatnio i faktycznie też bardzo cieszę się, że go nie obejrzałem wcześniej, bo wiem, że miałby bardzo duży wpływ na moją twórczość, a chyba wtedy tego nie potrzebowałem te 15 lat temu, że on był mi właśnie potrzebny na dzisiaj i to obejrzenie go dzisiaj z tą świadomością, którą mam, z tymi doświadczeniami, które mam, było właśnie bardzo trafione, że to sobie odłożyłem. Też mam kilka filmów Viscontiego, których nie oglądałem celowo, więc czekają na półce. Obawiasz się takiego przebodźcowania? Że będzie za dużo tych wątków, które cię zainteresują? Ja też w pewnym momencie zrezygnowałem z takiego jakby oglądania w dużej ilości filmów, bo stwierdziłem, że jakby już mam zbudowaną bazę, która jest mi wystarczająca i oglądanie czy dokoptowywanie kolejnych tematów byłoby pierwsze powtarzaniem się, po drugie zacierałoby chyba ostrość tych opowieści, że to byłoby powielanie kolejny raz tego samego tematu, że to też blokowałoby skupienie moje i że to nie jest mi potrzebne już. Ja tu sobie wynotowałam w obrębie tego pytania, co cię najbardziej w ogóle przyciąga w tych obrazach filmowych? Czy to jest sama ta opowieść, czy estetyka obrazu filmowego, ikonografia, czy jednak to, w jaki sposób ten film funkcjonuje już w tej naszej kulturze i pamięci wizualnej? No wszystko, co powiedziałaś. Aha, naraz po trochu, trochę. tak, że jakby właśnie te różne składowe muszą się spotkać, że czasem nie wystarczy to, że film na przykład jest super zrobiony estetycznie i jakby trafia w to, czego potrzebuje aktualnie do obrazu, ale to jakby te różne elementy muszą się złożyć. To musi być wypadkowa różnych rzeczy. Też musi być taki chyba trudny do uchwycenia element, czyli to, że ja muszę mieć poczucie, że jestem w stanie coś dodać do tego, co znalazłem. Że jeżeli to jest film, który by wyczerpał możliwości dla mnie ingerencji, to nie jest coś, czym mogę się zająć. Że ja muszę znaleźć w nim miejsce do pracy. Tak na przykład jest z wideo, które czasem u mnie się pojawiają, found footage. I ja zawsze pracowałem w tym medium, zawsze pracowałem na serialu Dynastia, bo tam znajdowałem przestrzeń dla siebie. To znaczy jakby te możliwości montażowe, z których korzystam, jakby ten serial dawał mi przestrzeń na to, żebym właśnie mógł z nim pracować. I ostatnio takim filmem jest też film Trendowata, gdzie też poczułem, że tak, że tutaj mogę coś powiedzieć więcej niż zostało powiedziane już na ekranie. I tak jest też chyba z malowaniem obrazów, że to musi być element, który znajduję na ekranie i ten element musi dawać mi przestrzeń na to, żebym ja mógł z nim dialogować, bo nie zawsze tak jest. Czasem film jest na przykład tak intensywny wizualnie, że tamtej przestrzeni nie ma już dla mnie, że jakby wszystko zostało powiedziane. Przynajmniej ja nie jestem w stanie dopowiedzieć nic więcej. Tak sobie myślę, jak rozmawiamy w kontekście filmu i blisko z nim związanego portretu, że to zapośredniczenie, jeśli chodzi o historię, do której się odnosisz, jest u ciebie ważne, no bo
nie przedstawiasz, czy nie próbujesz odwzorować postaci historycznych tak, jak one wyglądają, tylko czerpiesz informacje o wizerunku postaci za pośrednictwem właśnie aktora, który odgrywa daną rolę. Dlaczego to zapośredniczenie jest tutaj ważne? No właśnie, bo to są portrety, nie portrety, czyli bo to ani nie jest portret aktora czy aktorki wcielających się w rolę, ani nie jest portret osoby przedstawionej w filmie. No bo na przykład no, nie wiem, Ludwik XIV no, nie mógł zagrać w filmie, więc no wiadomo, że to nie jest, ta twarz nie należy do Ludwika XIV. No i właśnie to jest chyba to pytanie o to, że patrzymy na coś, co nie jest tym, na co patrzymy, więc to jest też taka formuła, która często gdzieś tam pojawia się w moim myśleniu o moich tematach i o moim malarstwie, że to jest jakieś wyłapywanie oszustwa, ale takiego niegroźnego oszustwa, takiego, którego jesteśmy świadomi, no nie? Że to jakby patrzymy na to i wiemy, że to nie jest ta postać, tylko że to jest aktor, ale zgodzimy się na tą konwencję, wierzymy w nią i gramy z tym i właśnie w tych obrazach próbuję to złapać. W jednej z wcześniejszych naszych rozmów ustaliliśmy, że tworzysz także obrazy tak zwane wizyjne i chciałabym, żebyś o tej koncepcji opowiedział, bo ona jest chyba dosyć nowa. Tak, jest dosyć nowa. Znaczy w ogóle to stwierdzenie jakoś mi przyszło do głowy bardzo niedawno, bo popatrzyłem na jedną ze swoich bitew, którą teraz zresztą możemy oglądać na wystawie. I tak pomyślałem, że jakby to, co jest, tak jakby to słowo, które pasuje do tej kompozycji, to jest wizja. Że to jest, bo jakby opowiem może, co znajduje się na obrazie. Czyli obraz to jest kompilacja, taki kolaż różnych obrazów batalistycznych z różnych epok, uchwytujących różne właśnie bitwy historyczne. I je połączyłem tutaj na właściwie jednym bardzo dużym płótnie i właśnie przyszło mi takie wrażenie, że to jest wizja, że to nie jest nawet kompozycja, tylko właśnie jakaś forma wizji. I ta kolażowość tych obrazów też wydaje mi się dobrze łapie ogólnie to, czym się zajmuję, bo jednak te obrazy są często kolażowe. Ja też komponuję tak wystawy, że one są jakby zestawiam na nich różne elementy, które łączą się i wtedy zaczynają opowiadać. To są takie trochę zdania, które gdzieś tam są rozsypane i nagle jak je zaczynamy łączyć, to buduje nam się spójna historia i coś takiego właśnie dzieje się na tych obrazach. A czy to jest akurat ważne, że to są duże formaty? Tak. To jest ważne i to jest coś, na co długo czekałem, bo jakby po duży format sięgnąłem dosyć późno, bo to chyba pierwszy namalowałem w 2016 roku. Chyba pierwszy duży format. Taki naprawdę duży. Czyli powyżej 2 metrów. Powyżej 2 metrów. O, właśnie, dobrze. tak to określmy. I ja po prostu potrzebowałem tematu, który byłby na to odpowiedni. Stwierdziłem, jak właśnie pojawił się pomysł pierwszej bitwy, to wtedy poczułem, to jest ten moment, kiedy potrzebuję dużego formatu, że wcześniej te tematy, którymi się zajmowałem, potrzebowały właśnie kameralnej formy, kameralnego formatu, czegoś, do czego możemy się zbliżyć i być tylko my i ta sytuacja, a tutaj jednak poczułem, że to jest to potrzebuje skali i oddechu i takiego rozprężenia. A dlaczego akurat bitwa? Ten motyw batalistyczny, taki bardzo dynamiczny i mam wrażenie inny wobec wcześniejszych obrazów. To trochę jak... Chyba mógłbym porównać to do moich kwiatów, czyli jakby sięgnąłem po temat, który w jakimś sensie jest... który został spłaszczony przez może nie popkulturę,
ale taki trochę temat zdewaluowany, że jakby już nie ma, już się tego nie robi, a jeżeli Dokładnie. się robi, to raczej nam się kojarzy z czymś. No, Ostatnio robił to Matejko. No właśnie, coś takiego. Dokładnie tak, o to chodzi. I zacząłem sobie oglądać te obrazy różne historyczne, batalistyczne i nagle zobaczyłem, że one są bardzo ciekawe i to jest bardzo ważne też, bo to jest znowu opowiadanie historii. Znowu właśnie tak przywołany Matejko, prawda? Opowiada o wydarzeniach historycznych, których nie był świadkiem. Więc to też jest bardzo dla mnie istotne, to jak propaganda opowiada o wydarzeniu. Bo to jednak oczywiście bardzo często były obrazy propagandowe, jeśli nie zawsze. Czyli zawsze jakby opowiadały o tym, jakby ustawiały zwycięzcę i przegranego i jakby to było o tym. I też poczułem, że te obrazy są w sumie zupełnie bez sensu, bo to, co na nich się dzieje, jest bez sensu, prawda? Jakby sytuacja bitwy jest dramatycznie, jakby to nie powinno się wydarzać po prostu. Jakby to takie bardzo głębokie poczucie, że jakby takiej niezgody na to, co widzę na tym płótnie i dlatego też te moje obrazy są kompilacjami różnych sytuacji, że te armie gdzieś tam podążają, walczą ze sobą, ale właściwie nie wiadomo o co, nie wiadomo z kim. To gdzieś się zaczyna tak rozłazić, że są ci generałowie, ci książęta na koniach i oni gdzieś tam sobie podążają, ale gdzieś tam z tyłu się odbywa bitwa morska z zupełnie innej epoki i że nagle to się zaczyna wszystko rozsypywać. Ten plan, ta strategia się rozpada i chyba o tym są te bitwy. Wspomniałeś też o kwiatach. Ja rozumiem w kontekście martwych natur, które tworzysz i tego, że też jakby ten temat twoim zdaniem jakby się spłaszczył, to dobre słowo? Tak, chyba tak. Chyba tego słowa mi brakowało też. No to jest taki temat, po który niekoniecznie chętnie sięgamy, no nie? Że to jest jakby, kojarzy nam się właśnie ładny obrazek z wazon z kwiatami. Ta historia tych kwiatów u mnie zaczęła się od Szymanowskiego i od wizyty w Atmie i od tego, że usłyszałem, że Szymanowski bardzo lubił, żeby w Atmie było dużo wazonów z ciętymi kwiatami. Nawet miał podobną dużą kolekcję tych wazonów, ostał się jeden. A to był akurat czas, kiedy pracowałem nad wystawą, w której chciałem opowiedzieć o Szymanowskim właśnie. No więc stwierdziłem, no dobrze, no to muszę kwiaty namalować. No i to jest w ogóle jedyna rzecz, którą maluję z natury. Czyli faktycznie te kwiaty w trakcie malowania są przede mną i maluję je z żywego obiektu. I bardzo trudno było mi to złapać. To znaczy, co ja mam zrobić z tymi kwiatami, żeby to jakby działało. Więc podejmowałem różne próby, aż w końcu taki gest no właśnie złapania tej sytuacji destruktu, że po prostu pamiętam, że ten pierwszy obraz, który uznałem, że okej, to jest to, jakby powstał, to były kwiaty, które po prostu rozerwałem i jakby zacząłem wchodzić w ich strukturę, w to jak analizować, jak one są zbudowane i to jakby w końcu zadziałało i rozpoczęło w sumie serię, którą kontynuuję od też wielu lat. I to jest też taki gest, to też nie tak dawno się w sumie zorientowałem, że to jest bardzo prosta odpowiedź, dlaczego ja właściwie te kwiaty maluję i to też jest symptomatyczne, że maluję je z natury jednak. Nie robię zdjęcia, mógłbym przecież malować je ze zdjęcia. Że to jest taki bardzo podstawowa reakcja, czyli chęć zatrzymania ich życia. I rzeczywiście to jest tutaj istotne bardzo. Zatrzymania tej chwili, tak? Tak, zatrzymania chwili, ale chyba nawet nie tyle, chyba nawet tutaj nie chodzi o samą chwilę, tylko chodzi o to faktycznie życie tych roślin. Że one po prostu, że to jest bardzo takie, w wypadku kwiatów jest bardzo namacalne to przemijanie tego żywego jednak organizmu. I to się dzieje jakby bardzo dynamicznie na naszych oczach. Często w ciągu kilku godzin jakby on znika i ten moment znika i ten gest zachowania życia tutaj jest. I takie ostatnie pytanie, może trochę prowokacyjne.
Jak myślisz, co potrafi opowiedzieć malarstwo o współczesności, czego nie potrafią inne media w sztuce? Jakie są tutaj zalety malarstwa? Trudne pytanie. Mhm. Dla mnie malarstwo jest na pewno szczególne i istotne, dlatego że przez to, że ma po prostu bardzo długą historię, to możemy się wpisać w kontekst tych wcześniejszych malarzy i malarek, którzy tworzyli przed nami. I że to jest takie connection między nami a przeszłością, takie nawet na poziomie medium. Więc dla mnie to jest istotne w malarstwie. To, że tak się wydarzyło, że ono jest po prostu też, to jest medium, z którym jest mi wygodnie, a to jest też, wydaje mi się, ważne. Ale tak, myślę, że kontekst historyczny tutaj w wypadku malarstwa jest bardzo ważny. To, że jakby podejmując ten gest sięgnięcia po farbę, jakby wchodzimy w relacje z tymi setkami lat, które to medium już z nami jest. I też w kontekście kultury i popkultury to medium, no choćby ostatnia przecież dyskusja na temat Bielskiej Jesieni, jakby widać, że jakby nadal to Podgrzewa. Tak. Że właśnie, że prawdopodobnie tutaj też chodziło o to, że to jest to malarstwo, jakby to święte medium, więc tutaj oczywiście co można, czego nie można. Nie takie święte. Więc jakby to jest jakby super narzędzie właśnie do tego, do wykorzystania ten jego ciężar historyczny i możemy z nim na wiele sposobów grać. I samo to medium też pokazuje, że mam nieograniczone możliwości. Plus, że nadal wzbudza takie emocje niesamowite. Takie emocje, tak, o to chodzi. Ja Ci, Łukaszu, życzę wielu detektywistycznych zagwozdek i inspiracji i dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za rozmowę.